Jestem właśnie w Polsce i uznałam, że skorzystam z tej okazji, żeby pokazać Wam różne polskie słodycze. W Polsce mamy bardzo dużo różnych ciekawych słodyczy, których nie znajdziecie za granicą raczej, chyba z tego co wiem. Jeśli znajdziecie, to napiszcie mi w komentarzach. Ale najpierw muszę je kupić, więc jadę najpierw do sklepu, żeby kupić to, czego potrzebuję, to co Wam pokażę, a później będziemy to wszystko razem testować, wszystkiego będziemy razem próbować. Jeśli ktoś z Was jeszcze mnie nie zna, to ja mam na imię Ania, jestem nauczycielką języka polskiego jako obcego, a to jest Płynnie po polsku, kanał na YouTubie i podcast też dla osób, które uczą się języka polskiego jako obcego. Jeśli chcecie obejrzeć ten filmik w całości, to zapraszam Was na mojego Patreona. Link do Patreona znajdziecie w opisie na dole tutaj tego filmiku. I na Patreonie jest dużo więcej innych materiałów, bo poza filmikami, podcastami, tam też wstawiam jeszcze dodatkowe podcasty, dyktanda i mamy też nawet naszą grupę na WhatsAppie, na której cały czas wymieniamy się wiadomościami. Jest bardzo mało światła, więc mam nadzieję, że cokolwiek widzicie z tego filmiku, zaraz pójdziemy razem po różne polskie słodycze. I jestem z moimi zakupami. Czuję się jak na jakimś unboxingu. Zaraz Wam pokażę, co tu mam. Chociaż już tak naprawdę widzieliście z poprzednich ujęć, co wybierałam, co kupowałam. I tak jak widzieliście, są to polskie słodycze, tak jak już Wam mówiłam. Starałam się wybierać takie najbardziej klasyczne polskie słodycze, żebyście wiedzieli, co jemy w Polsce. Chociaż oczywiście są też inne słodycze dostępne i nie jest to jedyne, co mamy, aczkolwiek to, co wybrałam, to są takie polskie klasyki. Jestem bardzo ciekawa, czy w ogóle znacie polskie słodycze, czy to, co widzieliście w tych poprzednich ujęciach, to może przywołało jakieś wspomnienia Wasze, więc dajcie mi znać w komentarzach, czy coś z tego kojarzyliście, czy coś z tego znaliście. Chciałam oczywiście jeszcze nagrać scenkę przy kasie, to znaczy chciałam Wam pokazać, jak kupowałam te rzeczy i co mówiłam dokładnie przy kasie, bo pojawił się tam ciekawy zwrot, nie wiem, czy widzieliście, ale te cukierki pakowałam w torebki. Oczywiście musiałam wziąć niestety bardzo dużo tych plastikowych torebek i to było dosyć smutne. Powinno być na to jakieś rozwiązanie, no bo brałam niestety po 2 tylko cukierki z każdego rodzaju i każdy musiałam pakować oddzielnie, bo były to cukierki sprzedawane na wagę. To znaczy, że potem przy kasie trzeba było je zważyć. Kasjerka, tu akurat był kasjer, był mężczyzna, musiał je zważyć przy kasie i w ten sposób wiedział, ile za to zapłacę. Dlatego to było trochę głupie, bo wyszłam z tym milionem siatek, milionem tych torebek foliowych. Potem przepakowałam już je w jedną z tych torebek. Więc to są te wszystkie cukierki i to właśnie było to ciekawe wyrażenie. Powiedziałam do tego sprzedawcy, do tego kasjera, że mam też cukierki na wagę i wszystkiemu dawałam po kolei. Dlaczego tego nie nagrałam? Dlatego, że była kolejka niestety i uznałam, że ludzie się mogą niecierpliwić albo trochę dziwnie się patrzeć, jeśli nagle wyciągnę telefon. Więc mamy te cukierki, to zaraz będę Wam pokazywać wszystkie.
będę je wszystkie po kolei wyjmować. I mamy też dużo innych rzeczy. Mamy tak dużo rzeczy, że nie wiem od czego zacząć. Ale może zaczniemy od tych większych gabarytowo rzeczy. Nie chodzi właściwie też o sam gabaryt, o samą wielkość, ale o markę. Bo jedną z najbardziej znanych, jedną z najsłynniejszych takich marek produkujących czekolady, wyroby cukiernicze w Polsce jest, może znacie, firma Wedel. I takim ich kultowym produktem jest ptasie mleczko, które widzieliście na filmiku. To jest właśnie ptasie mleczko. Tak jak widzicie, tutaj jest logo Wedla, jest napisane e.wedel. Dlaczego e.wedel? Dlatego, że synem założyciela tej firmy był Emil Wedel. Założył markę Wedel Karol Wedel jeszcze w latach 50. XIX wieku, więc bardzo dawno temu. W 1851 roku założył tę markę i potem jego syn właśnie wprowadził to logo e.wedel, żeby zachować spójność tej marki, żeby też ją chronić przed ewentualnymi podróbkami i stąd to już też zostało. Zresztą nawet jeśli się przyjrzycie, to tutaj widać, jest też napis od 1851. Nie wiem, czy to widzicie nad tym imieniem i nazwiskiem. Jeśli chodzi o samą markę, to najpierw powstała w Warszawie cukiernia Wedla i można tam było spróbować właśnie czekolad. Wedel robi też praliny bardzo znane, robi też torcik wedlowski, który też jest kultowym produktem. Niestety nie było go akurat w sklepie, do którego poszłam, do którego się udałam, ale jest to taki produkt, który bardzo często daję osobom z zagranicy, kiedy jadę do rodziny męża na przykład i wracam akurat z Polski, czy do znajomych. Też kiedy wracałam ostatnim razem z Polski do Francji, to różnym znajomym też przywiozłam torcik wedlowski. Jest to też taki kultowy produkt Wedla i bardzo dobry swoją drogą, z różnymi dekoracjami. Dlatego to też jest fajne w tym torciku wedlowskim, że jest sprzedawany w różnych pudełkach, które mogą bardziej lub mniej pokazywać Warszawę na przykład, albo są na różne okazje. Na przykład te, które kupiłam znajomym, wtedy był okres wielkanocny, więc były z napisami Wesołego Alleluja, wyglądały trochę jak mazurki, dlatego to też jest duża zaleta tego produktu. Ale wracając do samego Wedla, bo nigdy nie skończę, to dzisiaj też mamy takie miejsca w Warszawie, pijalnia czekolady Wedel, bo tak ją właśnie nazywamy. I tam spotkamy właśnie czekoladę do picia, którą możemy sobie kupić, gorącą czekoladę i też możemy kupić różne produkty tej marki. No i właśnie między innymi ptasie mleczko to jest ten produkt, który jest też jednym z klasyków. To jest taka pianka w czekoladzie. Są różne smaki, tak jak widzieliście. Te najbardziej klasyczne to waniliowe, tak jak ten, który trzymam w ręku. Jest też śmietankowy, czekoladowy, ale tak jak też widzieliście, są też różne nietypowe smaki, jak na przykład ten, który wybrałam, to jest mascarpone z malinami i też jest napisane spróbuj mrożone, więc bardzo mnie to ciekawi. Można zamrozić i może wyjdzie trochę jak lody. I jeszcze chciałam wam powiedzieć, że kiedy będziecie w Warszawie, to jest też muzeum fabryki Wedla, więc można nawet pójść i sobie to pozwiedzać. Czytałam w ogóle trochę o tej historii i to jest ciekawe, ciekawa jest historia tej marki. Oczywiście znam ją zawsze od urodzenia tak naprawdę. Tak wygląda w środku, tylko wam pokażę. Mamy takie 2 piętra tych czekoladek. Tutaj wygląda w ten sposób. Jedno piętro wygląda tak, więc wyjmujecie, możecie wyjąć i pod spodem jest jeszcze jedno piętro. Ta rodzinna firma pomagała też w trakcie II wojny światowej warszawiakom przemycać jedzenie właśnie, dostarczać jedzenie dzieciom i mieszkańcom Warszawy generalnie. I też eksportuje swoje produkty. Czytałam, że eksportuje do kilkudziesięciu krajów na świecie swoje produkty. Także jestem ciekawa do jakich. Dajcie mi znać w komentarzach, czy widzicie
widzieliście produkty marki Wedel w waszym kraju. A ja już wam pokazuję, bo się nie doczekacie, jak smakuje. Chciałabym, żebyście tu byli ze mną i mogli spróbować. Poczęstowałabym was wszystkich, no a widzicie, nie mogę. Więc na następnym spotkaniu chyba grupowym muszę zrobić coś takiego. Jak spotkamy się na żywo, przyniosę mnóstwo różnych słodyczy i będziemy próbować. Dalszy ciąg filmiku możecie obejrzeć na Patreonie, gdzie znajdziecie też listę słówek, ćwiczenia, dodatkowe podcasty z wyjaśnieniem słów, dyktanda i wiele, wiele więcej. Link do Patreona jest w opisie filmiku. You can watch the rest of the video on Patreon, where you'll also find a list of vocabulary, exercises, additional podcasts explaining words, dictations, and much, much more. The Patreon link is in the video description.